Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi Q5. I to nowego Audi Q5, które swoją premierę miało w zeszłym, czyli 2024 roku. A Audi Q5 to jeden z najważniejszych, jak nie obecnie najważniejszy model tej marki, bowiem jest on najchętniej wybieranym modelem również w Polsce. Dlatego też prezentowana trzecia generacja będzie miała przed sobą nie lada wyzwanie. Wyzwanie chociażby wizualne. Poprzednik był nowoczesny, ale i konserwatywny, jak na współczesne kanony motoryzacyjne. Nowa generacja, jak widzicie, poszła nieco bardziej w obłe kształty, ale moim zdaniem to pasuje. Przód na przykład jest świetny, agresywny i taki nad wyraz sportowy. Tył już aż taki nie jest, chociaż to światło przez całą szerokość tutaj akurat pasuje. Podoba mi się też to, że są prawdziwe i to takie porządne wydechy. Co prawda nie wiem, co myśleć o tym kształcie tych rur takim kanciastym, ale szanuję, że są prawdziwe. I tutaj właśnie po tych rurach można poznać, która to jest wersja z dieslem, bo odmiany z benzyną mają rury po dwóch stronach i mają one inny kształt. I też są prawdziwe. Swoją drogą ja miałem odmianę S-Line, która nie dość, że ma inne zderzaki, to ma też od razu większe koła. Ja w ogóle miałem 20 cali, a można mieć nawet i 21. Chociaż tak wielkie koło odradzam do SUV-a, bo nie dość, że pogarsza się komfort, dodatkowo byle jaki krawężnik może spowodować, że porysujemy koła. 20 wyglądają świetnie, chociaż nie wiem, czy nie brałbym 19. No ale wracając do S-Line'a, to bez tego pakietu i na podstawowej 18-calowej feldze auto już nie wygląda tak bojowo. Zwłaszcza ten czarny plastik z tyłu wygląda dość tanio. W ogóle w takiej bazowej wersji auto przypomina mi jakieś chińskie auto, może trochę MG czy coś takiego. Ale w pakiecie S-Line nowe Q5 jest świetne. Ja też miałem opcjonalne lampy Full Matrix z możliwością zmiany sygnatury, czyli wzorów, jak mają one świecić. Mamy 8 różnych wzorów. I przy ostatnim teście statycznym Audi A6 stwierdziłem, że to bezsensowny jednorazowy bajer, ale wielu oglądających stwierdziło, że ich to bawi i oni lubią to co jakiś czas zmieniać. Tak więc cofam to. A, i jak włączymy światło awaryjne, to na kloszach też jest wyświetlany trójkąt. To jest pomysłowe. Kolejna opcja to pneumatyczne zawieszenie, w które też ta sztuka była wyposażona. Zawias pozwala podnieść auto o 4,5 cm względem standardowego położenia oraz opuścić o 1,5 cm. Problem jest tylko taki, że Audi nigdzie nie podaje, ile wynosi to standardowe położenie, czyli nie wiemy, jaki jest prześwit tego samochodu. Próbowałem to zmierzyć miarką, tam gdzie to najniższe miejsce i wychodzi około 20-21 cm, ale też nie wiem, czy pod spodem gdzieś nie ma miejsca, gdzie jest delikatnie niżej. Tak więc, jaki jest dokładny prześwit, to nie wiem. Jak wy wiecie, to podajcie proszę w komentarzach. Wiem za to, że jak podniesiemy to auto, to wygląda jak na szczudłach i jest wtedy gotowe na pokonywanie krawężników pod przedszkolami. A jak już jesteśmy przy prześwicie, to pora na wymiary, bo pozostałe dane są znane. Nowe Q5 ma 4,72 cm długości, 1,90 m szerokości oraz 1,65 m wysokości. Rozstaw osi to 2,82 cm, czyli jak widzicie, nowa Q5 jest dłuższa o 3,5 cm, szersza o 7 mm oraz o 1,5 cm niższa. Rozstaw osi wzrósł o 1 mm. W takim razie pora na bagażnik. Kufer nowej Q5 ma 520 litrów, czyli chyba dokładnie tyle samo co w poprzedniku. Mówię chyba, bo niektóre dane pokazywały 550, a niektóre właśnie 520 litrów. No tak czy inaczej bagażnik jest zbliżony. A wartość tą w nowej Q5 można jeszcze powiększyć, bo w opcji jest przesuwna tylna kanapa, która ma regulację 10 cm. To powinno być w każdym SUV-ie, to szanuję. Pod podłogą mamy jeszcze dodatkowy, bardzo duży schowek, są haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, czy z tego poziomu możemy obniżyć tył auta w celu łatwiejszego załadunku. Z profilu wtedy auto wygląda jakby siadało. W opcji może też być rozkładany elektryczny hak holowniczy i z tym dieslem pod maską możemy ciągnąć przyczepę o masie do 2400 kg. A nacisk na hak to 100 kg, więc na rowery w zupełności wystarczy. W bagażniku są też rączki w celu położenia tylnych oparć, chociaż ja i tak zawsze musiałem prawą stronę ręcznie jakoś dopychać. Nie wiem czemu tak się działo. Jak widzicie, podłoga jest niemal idealnie płaska. A, i ten klekot, co słychać w tle, to nie to testowane Audi, tylko jakieś auto sobie zaparkowało dość blisko i niestety nie zgasiło silnika. Wybaczcie. Wskakujemy na tył i tutaj też w tle słychać klekot. W nowej Q5 po zajęciu miejsca mam sporo przestrzeni na nogi i wystarczająco na głowę. Co więcej, nawet jak maksymalnie przesuniemy się do przodu, to mam miejsce na nogi i to nie tak mało. Bardzo ładnie. No i jest regulowane oparcie. Tak jak mówiłem,
tak powinno być w każdym SUV-ie. Poza tym są podłokietniki z miejscami na poje, można położyć samośrodkowe miejsce, żeby przewozić na przykład jakieś narty czy coś dłuższego. W opcji jest też trzecia strefa klimatyzacji, są złącza, czy również w opcji mogą być rolety w oknach. Niestety, jakość plastików z tyłu, zwłaszcza na drzwiach, jest średnia. Wskakujemy więc naprzód. I miło, że Q5 nowa ma jeszcze klasyczne klamki, bo już niektóre modele mają te takie kasetowe. Takie jednak jak w tej Q5 są najwygodniejsze. Wygodne też są fotele. Ja miałem te z pakietu S-Line, czyli takie półkubełkowe i są naprawdę bardzo wygodne, nawet w dalekie trasy. Łatwo je ustawić i przede wszystkim mamy bardzo dobrą widoczność i świetnie się do tego auta wsiada. Czyli dwie zalety SUV-ów, w zasadzie to jedyne przewagi nad kombi. Z tego co też widzicie, po prospektach w nowej Q5 z przodu jest około 2 cm mniej miejsca na głowę niż w poprzedniku. Podłokietnik w nowej Q5 jest za to regulowany na wysokość, a z przodu fotel pasażera ma złącze ISOFIX. To też lubię. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. No i tutaj nie ma niespodzianki. Nowe Q5 ma dokładnie taką samą deskę rozdzielczą jak nowe Audi A5, czyli 2 tablety sklejone w jeden cały, zakrzywione, plus opcjonalnie trzeci ekran dla pasażera. Q5 i A5 mają taką samą deskę rozdzielczą jak nowe spalinowe Audi A6 oraz elektryczne A6 e-tron. No i tutaj w przypadku Q5 czy A5 to jest zaleta, ale dla właściciela A6 to już nieco ujma, że jego większe, droższe, bardziej prestiżowe A6 ma wnętrze jak model klasyfikowany niżej w hierarchii marki. Te deski powinny być jednak różne. I ta deska w Q5, podobnie jak i w A5, nie podoba mi się. Ja wiem, że mi się żyło w lesie, ale poważnie, poprzednia deska bardziej jakoś do tego samochodu pasowała. Co gorsza, popatrzcie na te zegary cyfrowe i ich grafiki. Może i mają super jakość wyświetlany grafik i są dobrze widoczne w ostrym słońcu, ale co z tego, jak są bardzo nieczytelne i praktycznie nie ma tu żadnej personalizacji. Dobrze, że chociaż jest bardzo rozbudowany wyświetlacz head-up, bo dzięki temu nie trzeba patrzeć na te zegary. Ekran główny za to wygląda już nieco lepiej i naprawdę dobrze działa. No prawie dobrze, bo raz na jakiś czas coś tam delikatnie wolniej się wczyta. Ale na przykład jak testowałem Audi A6 e-tron, to tam przy każdym, ale to każdym wciśnięciu było opóźnienie, a tu jak widzicie zazwyczaj działa szybko, tylko czasem jest jakieś takie pojedyncze przytknięcie. Szkoda tylko, że klimatyzacja jest już tylko na ekranie, a fizycznie zostało jedynie pokrętło od głośności, a taki panel od klimy tutaj na środku pasowałby idealnie. Szkoda. No i ponownie, szkoda, że jak na przykład włączymy wybór trybów jazdy, to ten po chwili nie znika. Czyli jedziemy sobie Q5, mamy włączoną nawigację, po chwili klikniemy zmianę trybu jazdy i to nie znika. I trzeba to znowu klikać i wyłączać, żeby mieć podgląd właśnie z powrotem do nawigacji. Mam nadzieję, że to przez jakąś aktualizację zostanie poprawione, bo nieco to denerwuje. No i jest trzeci ekran, który na szczęście jest opcją. To znaczy, jest on częścią pakietu, na co wiele osób zwróciło mi uwagę i często nie da się go samego odklikać. Nie da się po prostu go odklikać. Zawsze to jest część pakietu, który kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. A znowu, jak nie ma tego ekranu, to jest tutaj wielka połać Piano Black albo czegoś innego błyszczącego, bo na tych grafikach z konfiguratora wygląda to jak jakieś takie niebieskie, czyli Piano Blue. Bo samo zastosowanie tego ekranu jest dla mnie bezsensowne. Plus ten ekran, jak widać, jest ekranem TFT, a pozostałe to OLEDy. A to oznacza, że mają inną czerń, co zresztą widać, oraz ten ekran strasznie się nagrzewa. No podczas jazdy można sobie ręce ogrzewać, taki jest ciepły. Nie wiem też, czy wcześniej zwróciliście uwagę, ale na drzwiach jest spora płytka do obsługi nie tylko lusterek i drzwi, ale są tam też i światła, czy pamięć fotela. Problem jednak jest taki, że przez tą płytkę ta rączka jest teraz bardzo szeroka i aż ciężko się zamyka drzwi. Dobra, to pora na materiały. No cóż, i tu jest największy zawód nowej Q5. Niby materiały wyglądają ładnie, ale jest tutaj mocna niekonsekwencja. Po pierwsze, część elementów nieco skrzypi, ale to bym jeszcze przeżył, bo podczas jazdy jest cisza. Ale gorzej, że te plastiki czasami są naprawdę słabe, jak te przy klamkach, czy ten taki element pomiędzy ekranem głównym a tymi przyciskami od trybów jazdy. No i jest dużo Piano Black na środku. To jest dla mnie największa wada nowego Q5, te materiały. W
takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską póki co 3 jednostki. 2 benzyny i 1 diesel. W zasadzie to 2 jednostki dla Q5 i 1 dla SQ5. SQ5, czyli najbardziej sportowy model, ma pod maską 3-litrową, ale benzynową V6 o mocy 367 koni, co jest zmianą w porównaniu do poprzednika, bo tam było 3.0 TDI, a przynajmniej w Europie, bo na innych rynkach było właśnie 3.0 TFSI. No ale teraz też jest u nas. W zwykłej Q5 póki co jest silnik 2.0 TDI 204 konie oraz 2.0 TFSI 204 konie. I ten drugi jako jedyny w podstawie ma napęd na przód, a w opcji dopiero jest na wszystkie koła, czyli quattro. Pozostałe jednostki zawsze mają quattro. I wszystkie auta zawsze mają skrzynię automatyczną i zawsze mają nową, miękką hybrydę, która działa jak zwykła hybryda, bo może auto ruszyć na silniku elektrycznym i powoli się na nim przez chwilę rozpędzić. Ma też całkiem sporą baterię, bo 1,7 kWh, podobnie właśnie jak zwykłe hybrydy. Ba, często zwykłe hybrydy mają nawet mniejszą baterię. Ciekawe, co? Ciekawe też, czy trafi 3-litrowy diesel pod maskę, ale raczej szanse są bardzo małe. Póki co wiadomo, że do oferty dojdzie hybryda PHEV oparta o silnik 2.0 TFSI. Ta hybryda ma się pojawić w ofercie w drugiej połowie roku i będą 2 wersje mocowe. A pod maską testowanego egzemplarza jest diesel 2.0 TDI, który tak oto pracuje. Od dieselek, ale naprawdę dość cichy, jak na 4 cylindry. W kabinie jest naprawdę ledwie słyszalny. Dopiero jak pojechałem pojeździć po górskich serpentynach, to było słychać lekki krekocik. Wyciszenie komory silnika, jak i całego samochodu jest naprawdę świetne. Co prawda w Hiszpanii, czyli tu gdzie testowałem i częściowo w Gibraltarze, nie można poruszać się szybciej niż 120 km na godzinę, ale coś czuję, że przy 140 jest również bardzo cicho. Przy 120 jest super. No i przy 120 jest świetne spalanie, gdzie w takim SUV mieścimy się poniżej 6 litrów i to w mocno deszczowych warunkach. Dlatego poprosiłem. Niestety, w tym czasie, kiedy w Polsce było po 18 stopni i pełne słońce, u mnie przez kilka dni był deszcz i maksymalnie 15 stopni. Polska górą, wiadomo. W mieście natomiast ten diesel dzięki tej hybrydzie potrafił czasami wykręcić wyniki na poziomie 6 litrów, co uważam za ogromny postęp względem poprzednika. Tam też była ta jednostka, ale bez tej generacji miękkiej hybrydy i tam wyniki w mieście były około 1 litr większe, a może i więcej. Na trasie było podobnie jak w tej generacji. Bak paliwa ma solidne 65 litrów. Solidne jest też opcjonalne pneumatyczne zawieszenie, gdzie czuć, że producenci nad nim popracowali. Jest bardziej komfortowo, ale nie przesadnie, więc nawet w trybie komfort nie buja nas. Natomiast w sport jest wyraźnie sztywno i auto nastraja do szybszego pokonywania zakrętów. No właśnie, nie mówiliśmy jeszcze nic o osiągach. Katalogowo 204-konny diesel powinien napędzić Q5 do pierwszej setki w 7,4 sekundy. Pora to sprawdzić. Jest procedura startu i wynik dokładnie 7,4 sekundy, ale mam wrażenie, że dałoby się jeszcze urwać te 2, może 0,3 sekundy, bo tak jak mówiłem, ciągle było mokro i czuć było, jak auto ma delikatny uślizg. I ta procedura startu i te pierwsze kopnięcie jest zaskakująco mocne, jak na takie zwykłe, niesportowe auto z dieslem. Zrobiłem też pomiar bez procedury startu i wynik wtedy to 8,1 sekundy. Wracając jeszcze do jazdy, to autem się bardzo przyjemnie podróżuje. Po pierwsze, ze względu na to, że jest bardzo dobrze wyciszone, a po drugie, ze względu na wspomniane wcześniej zawieszenie. Układ kierowniczy też jest precyzyjny, a audio nieźle gra. Szkoda tylko, że tylna oś skrętna jest dostępna póki co tylko dla wersji SQ5. Zwykła Q5 tego nie ma. W takim razie pora na cennik. Podstawowe Audi Q5 z silnikiem 2.0 TFSI i napędem naprzód kosztuje 224 tysiące złotych, a z napędem Quattro 234 tysiące złotych. Testowany diesel startuje od 248 tysięcy złotych. W
Wspomniane wcześniej Audi SQ5 z 3.0 V6 o mocy 367 koni startuje od 368 tysięcy złotych. Oczywiście są to ceny w podstawie, bo jak się pobawicie konfiguratorem, to spokojnie dokładacie do tego 100, a nawet i 130 tysięcy złotych. Testowany egzemplarz kosztował około 330 tysięcy złotych. Chciałem też sprawdzić, ile nowe Q5 podrożało względem starej Q5, ale niestety aktualnych cenników z 2024 roku za Q5 nie znalazłem. No ale klasycznie, jest drogo. Ale czy jest lepiej od poprzednika? To zależy. Wizualnie, moim zdaniem, jest chyba jeszcze lepiej niż w poprzedniku, ale podobno o gustach się nie dyskutuje. Wnętrze za to, moim zdaniem, jest gorsze i to nie ze względu na tabletozę, bo przecież poprzednik też miał ekrany, ale za układ, brzydkie i nieczytelne zegary cyfrowe oraz niekonsekwencje w materiałach, gdzie czasem są naprawdę bardzo słabe plastiki. Pod względem mechanicznym czuć za to poprawę. Silniki są jeszcze oszczędniejsze ze względu na nową hybrydę, jeszcze mają lepsze osiągi, a zawieszenie dopracowano pod względem komfortu. Dodatkowo mam wrażenie, że komora silnika jest teraz jeszcze lepiej wyciszona, bo podczas jazdy z dieslem bardzo mało było momentów, kiedy można było usłyszeć jakieś klekotanie w kabinie. Pod względem praktyczności jest tak jak było, tutaj jest remis. Czyli wychodzi na to, że ogólnie nowa generacja wydaje się nieco lepsza, ale myślę, że ten co kupił poprzednią też jest bardzo zadowolony. Cześć!